Ojciec Pio był włoskim kapucynem, mistykiem i stygmatykiem, uznawany jest za jednego z najbardziej znanych świętych Kościoła katolickiego. Urodził się 25 maja 1887 roku we wsi Pietrelcina we Włoszech. Od najmłodszych lat wykazywał głęboką duchowość i zainteresowanie życiem religijnym. Ojciec Pio był niezwykłym człowiekiem o niepowtarzalnym charakterze, który wyróżniał się na tle innych świętych. Jego życie i posługa były nasycone niezwykłymi zdarzeniami, mistycznymi doświadczeniami i cudownymi wydarzeniami. Jednym z najbardziej tajemniczych i fascynujących aspektów życia ojca Pio były stygmaty, czyli widoczne rany przypominające rany Jezusa ukrzyżowanego, które nosił przez większość swojego życia. Stygmaty były dla niego źródłem bólu i duchowej jedności z męką Jezusa. Ojciec Pio był niezwykle skutecznym spowiednikiem, który potrafił czytać w ludzkich sercach i znał sekrety dusz. Ludzie z różnych zakątków świata przybywali, aby spotkać się z nim w konfesjonale, a jego rady duchowe miały głęboki wpływ na życie wielu ludzi. Często zdarzało się, że przepowiadał przyszłość, ujawniał grzechy i intencje wiernych, co zaskakiwało i inspirowało ich do nawrócenia. Przez całe swoje niezwykłe życie ojciec Pio był obdarzony cudownymi darami i łaskami, które poruszały serca wiernych. Jego duchowa obecność i modlitwy wydawały się przenikać granice zwykłej rzeczywistości, prowadząc do wielu cudownych uzdrowień. Ludzie, których dotknęła jego interwencja, doświadczyli uzdrowienia fizycznego i duchowego. Liczne relacje świadczą o tym, jak wielu wiernych zostało uzdrowionych dzięki modlitwom ojca Pio. Jego skromny kapucyński habit i pełna miłości obecność w klasztorze stały się przyciągającym punktem dla tłumów, którzy szukali pomocy i wsparcia. Ojciec Pio z pokorą i zaufaniem kierował ich ku wszechmogącej mocy Boga, który działał przez niego, sprawiając, że życie wielu ludzi zmieniało się w sposób niezwykły i trwały. To dzięki jego darowi uzdrawiania dusz i ciał, ojciec Pio stał się prawdziwym apostołem miłosierdzia i nadziei. Jego działalność nie ograniczała się jedynie do klasztoru, ale przenikała wszystkie sfery życia ludzkiego. Niezliczone historie opisują cuda, które miały miejsce w różnych częściach świata na prośbę jego modlitw. Wiara ludzi w te cudowne interwencje sprawiła, że ojciec Pio stał się ikoną nadziei dla wszystkich potrzebujących wsparcia w swoich trudnościach. Ojciec Pio zmarł 23 września 1968 roku. Oddany kapłan, cudotwórca i pogromca demonów poruszył tak wielu ludzi, że na jego pogrzeb przybyło około 100 000 ludzi. Ojciec Pio ciężko chorował w ostatnich latach życia, a jego zdrowie stale się pogarszało. Cierpiał z powodu różnych dolegliwości, w tym z powodu chorób płuc i serca. Po ledwie ukończonej mszy świętej, 22 września 1968 roku, 81-letni święty prawie upadł wychodząc z kościoła. Grupa jego braci franciszkanów pomogła mu i położyła go w jego łóżku. Wkrótce po północy 23 września przystąpił do ostatniej spowiedzi i odnowił swoje śluby franciszkańskie. Był tak słaby, że z trudem mógł mówić, ale był w stanie powtórzyć słowa: Jezus, Maria, ściskając różaniec. Nagle, około godziny 2:30, ojciec Pio ożywił się nieco. Jego twarz, przesiąknięta duchowym spokojem, wyrażała niewyrażalne w słowach doświadczenie. Spojrzał w dal, jakby zobaczył coś niezwykłego, chociaż nikt z otaczających go osób nie widział żadnych ziemskich oznak tego, co mogło go tak zafascynować. To wyjątkowe wydarzenie dodało tajemnicy i duchowej głębi jego ostatnim chwilom życia. Resztkami sił wypowiedział słowa: Widzę dwie matki, wyszeptał. Maria, po czym zmarł. Po tych słowach jego duch opuścił ciało, pozostawiając wszystkich w osłupieniu i głębokiej refleksji nad tajemnicami wiary i życia po drugiej stronie. Ostatnie słowa ojca Pio, które brzmiały: Widzę dwie matki i następnie
Maria pozostawiły wiele tajemnic i różnych interpretacji. Istnieje kilka możliwości co do tego, co mógł dokładnie zobaczyć w swoich ostatnich chwilach życia. Po pierwsze, możliwe, że ojciec Pio doświadczył mistycznej wizji, w której ujrzał swoją duchową matkę, Maryję, Matkę Boga. Maryja odgrywała kluczową rolę w jego życiu i być może w tych ostatnich chwilach otrzymał szczególny dar doświadczenia jej obecności. Druga możliwość to odniesienie do swojej biologicznej matki, która również nazywała się Maria. Może w swojej mistycznej wizji zobaczył swoją matkę ziemską, która opuściła ten świat wcześniej, a teraz powitała go na drugim brzegu. Kolejnym aspektem może być odniesienie do Kościoła, który jest duchową matką dla wszystkich wiernych. Kościół jest matką, która odnawia i karmi duchowe życie wiernych. Możliwe, że ojciec Pio w swojej wizji dostrzegł wspaniałość i piękno Kościoła jako matki duchowej dla jego duszy. Nie wiemy dokładnie, co ojciec Pio zobaczył i doświadczył w tych ostatnich chwilach, ale jego ostatnie słowa wskazują na duchową głębię i relację z Matką Bożą. Jego mistyczne doświadczenia były zawsze owite tajemnicą, co pozostawia nas z podziwem i szacunkiem dla jego niezwykłego życia duchowego. Jego życie i śmierć były jak mistyczna podróż, która przyniosła nam jeszcze większą fascynację i podziw dla tajemnic wiary i nieśmiertelności duszy.